Jesteśmy po kolejnym odcinku naszego podcastu Odkodowujemy IT i taki bonus. Czy Gosia możesz nas oprowadzić po naszym warszawskim biurze? Jasne, z wielką przyjemnością, bo to jest nasza duma. To jest gablota pokazująca naszą historię. Tu co prawda jeszcze nie mamy karteczki, ale to jest radio, z którego korzystał nasz prezes, pracując jeszcze jako dyrektor zarządzający w Transition Technologies SA razem ze swoimi kolegami, którzy, co po niektórzy są razem z nami do dnia dzisiejszego, a co po niektórzy tworzą nowe spółki w grupie kapitałowej, są ich prezesami. Jakie piosenki wtedy leciały? Take on me. Wygraliśmy narty Justyny Kowalczyk i opaskę Lewandowskiego, Roberta, a pieniądze z tej aukcji szły na pomoc dla dzieci ukraińskich. Tutaj nasza koleżanka w 2017 roku pojechała dać listy naszych dzieci, naszych pracowników Mikołajowi. To są mapy z 2018 i 2013 roku, kiedy były otwierane biura w Białymstoku i w Lublinie. Bo my teraz oczywiście cieszymy się, że mamy takie biura, ale one były otwarte jeszcze zanim my zaczęliśmy istnieć. I nie było wtedy takich możliwości jak teraz, że jest GPS, że możemy sobie na GPS-ie pozaznaczać miejsca, gdzie chcemy jeździć. Tylko wtedy w roku 2008 i w 2013 korzystało się z map. Ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak mapy wyglądają, ale właśnie tak. I na tej mapie były pozaznaczane, tutaj jak tak bliżej telefon weźmiesz, to były pozaznaczane miejsca, gdzie, o tutaj tak na czarno, ja może otworzę i Wam pokażę. W tym miejscu były zaznaczane biurowce, gdzie Sebastian Sokołowski, czyli nasz prezes z ówczesną dyrektorką administracji pojechali i rozmawiali z administratorami poszczególnych biur, żeby zapytać się, czy jest możliwość wynajęcia. Czyli tam było kilka potencjalnych lokalizacji. Tak, kilka potencjalnych lokalizacji, gdzie nie można było tak jak teraz sobie zrobić wirtualny spacer, tylko trzeba tam było jechać, spotkać się, zobaczyć i podpisać umowę. To mnie jeszcze interesuje to, bo tutaj się parę osób zastanawiało, czy jest ukryta kamera wokół tego sokoła. Nie powiem. No dobra, idziemy dalej. No to zapraszam Was. To jest sekretariat z 2 małymi salkami, takimi 2-4-osobowymi. To biuro miało być bardzo minimalistyczne, takie bardziej eko, ale też z zachowaniem tego, co w tym biurze jest najpiękniejsze, czyli widok. Biuro mamy podzielone na jakby takie 3 części. Jest część reprezentacyjna, sekretariat i przepiękna nasza sala konferencyjna, z której wyszliśmy, oraz część taka pracownicza. Mamy bardzo niewiele pokoi. Mamy tylko dla kadry menedżerskiej, to jest jeden z tych pokoi. Tu mamy miejsce, gdzie w trakcie spotkań każdy może sobie wyjść ze spotkania i sobie tutaj drobne spotkanie z klientem przeprowadzić, ale w pewnej takiej chilloutowej grupie. Oczywiście z tego miejsca również mogą korzystać nasi pracownicy, bo to jest tak naprawdę dla nich dedykowane. Może nagramy jeszcze pracę naszego kolegi Michała. Prace wykonane przez naszego Michała Trojanowskiego, który jest odpowiedzialny za biznes w UK i za nasz obszar AM-owy. Bardzo dziękujemy Michale za to, że nam wypożyczasz swoje rzeźby. Ten obraz natomiast jest stworzony przez naszą koleżankę z działu Design Labu, Krysię Mól. On jeszcze wisiał w starej siedzibie. Mamy bardzo wygodną kuchnię, która ma przepiękny widok na Warszawę, bo też bardzo nam zależało, żeby nie robić z tego pokoju zamkniętego, tylko żeby właśnie z przepięknym widokiem. I tutaj wchodzimy do tej części takiej warsztatowo-pracowniczej. To są stoły, które są na kółkach, więc można je poskładać
Kwiaty można poprzestawiać, ponieważ wszystkie donice mają kółka i możemy z tego miejsca zrobić miejsce albo na spotkanie integracyjne, albo na warsztaty, albo na potrzeby spotkania z klientem i zrobienia warsztatów dla klienta. Tutaj mamy jeszcze jedną taką warsztatową salę konferencyjną. Tu organizowaliśmy m.in. warsztaty dla biznesu webconowe. Tak. Wtedy, kiedy jednocześnie było spotkanie Rada Nadzorcza chyba u nas wtedy Rada Nadzorcza, w sali konferencyjnej. Tak. Bardzo bezkolizyjnie wszystko wyszło. W jednym czasie można zrobić minimum 3 spotkania. To biegniemy teraz do części nocnej. Przechodzimy teraz do części takiej administracyjno-kadrowo-księgowej. Oddzieliliśmy te dwie części biura, ponieważ w kadrach bardzo często się rozmawia na tematy, o których pracownicy nie powinni słyszeć, czyli stawki, warunki umowy i tak dalej. W związku z tym jakby te dwa działy chcieliśmy oddzielić, ale też nie chcieliśmy pozamykać tych ludzi w pokoje, tylko w takiej przestrzeni otwartej, ale bardzo wygodnej i komfortowej, żeby komfortowo im się pracowało. Więc zapraszam. Jeszcze mamy fragment takiej części reprezentacyjnej. Mamy tylko i wyłącznie 4 gabinety, są to gabinety menedżerskie. Jest open space, ale open space na tyle komfortowy, że bez problemu można tutaj rozmawiać o tematach, które nie zakłócają pracy pracownikom. Przygotowaliśmy 4 sale konferencyjne, które są malutkimi salami 2-, 3-, 4-osobowymi, żeby komfortowo też mogli rozmawiać na przykład z potencjalnymi naszymi pracownikami. To jest ciekawa salka, bo ta salka jest wyposażona do pracy na stojąco. A mnie interesuje ostatnia salka, która jest szczególna. Czy ona była już wykorzystywana w takim celu, w jakim została stworzona? Tak, była wykorzystana, bo kiedyś nas odwiedziła mama ze swoim dzieckiem. Mamy takie zadanie zauważać wszystkich i współpracować ze wszystkimi i stwarzać im takie warunki, żeby z przyjemnością chcieli tutaj pracować. I na tym koniec. To jest całe nasze biuro. Tak jak powiedziałam wcześniej, jest to biuro stworzone popandemicznie, więc z możliwością wykorzystania w wielu aspektach. Możemy tu nawet całe biuro dedykować na spotkanie z dużym klientem i zrobić to tak wygodnie, żeby klient mógł również mieć tutaj zapewniony lunch, chwilę odpoczynku, zorganizować sobie różnego rodzaju mniejsze spotkania projektowe, a jednocześnie przy całym dużym zespole można przygotować salę, która ma powierzchnię około 120 metrów. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że biuro Wam się podoba.